I zaczęło się pół roku Domu Wariatów w Państwowym Instytucie Wydawniczym, gdzie wówczas pracowałem. Bo był to niewątpliwie człowiek łączący bardzo wybitną inteligencję. Rzeczywiście on tego fachu, praca w wydawnictwie i kierowanie wydawnictwem to jest fach i to, gdzie potrzeba jest, bardzo jest potrzebna konkretna wiedza. I on to zdobywał i rozumiał, o co chodzi, w tempie takim po prostu przerażająco szybkim. Zdobywał kwalifikacje do tego, żeby być tym dyrektorem i robił to bardzo inteligentnie. A jednocześnie zachowywał się bez chwili przerwy psychopatycznie. Ściągał do współpracy ludzi, którzy byli tam przez niego, czy na jego polecenie przynajmniej, torturowani. Sprawiało mu to wyraźną przyjemność. W rozmowach z redaktorami, między innymi ze mną szczególnie często, bo on zauważył, że ja rozumiem dokładnie, o czym on mówi. Musiałem wysłuchiwać jakichś szczegółów ze śledztw, podczas gdy ja wiedziałem, co tych ludzi spotkało po tym, czy w trakcie tego śledztwa, co się z nimi działo. Ale to nie tylko ze mną się działo, nie tylko ze mną takie rozmowy toczył. W ogóle prawdopodobnie, gdyby one były nie pół roku, tylko rok, to pewna część pracowników PIW by się znalazła w zakładzie na umysłowo chorych. Była atmosfera, której nie wytrzymywaliśmy, a jednocześnie ja byłem pełen dla niego podziwu, dla tego człowieka. Nigdy nie miał z tym do czynienia i tutaj wówczas, kiedy trzeba sporządzać jakieś tam dokumenty odwołujące się od działania cenzury, jakieś memoriały w tej sprawie, gdzie trzeba mieć nawet dosyć rozległą wiedzę historyczno-literacką, czy w ogóle historyczną, kiedy to jest sprzężone z rzeczami już związanymi, sprawami związanymi z techniką wydawniczą po prostu, to się dosyć szybko zaczęło być tak, że okazało się, że on wiele rzeczy lepiej chwyta, szybciej chwyta niż ja, który już parę lat w tym zawodzie pracowałem. Mnie to imponowało jednak bardzo. Było to dla mnie niezwykłe przeżycie, do tego wspomnienia o tej pracy u Różańskiego wielokrotnie wracam. Dla mnie on jest jako postać człowiekiem, był czymś niezwykle ciekawym, ale trzeba powiedzieć, że on jeszcze wyglądał na dodatek w sposób akurat taki, jak powinien wyglądać, to znaczy miał taki wygląd mefistofeliczny bardzo. Dosyć wysoki, chociaż trochę pochylony brunet, przystojny, o jakiejś takiej twarzy właśnie Mefistofelesa. Co jeszcze dodawało takiej niesamowitości wszelkim kontaktom z nim. No na szczęście w pewnym momencie w grudniu roku 53, bo on przyszedł w lecie 53 do PIW-u, przyszedłem i dowiedziałem się, Różańskiego już nie będzie. Dlaczego? Bo właśnie PIW dostał wiadomość, że dzisiaj rano został aresztowany. No prawdę mówiąc, wszyscy odetchnęliśmy, bo nie było powodu współczuć mu specjalnie. Aresztowany to nie powieszony, jakby po coś bardzo go powiesili, to może bym czuł jakieś współczucie, no ale aresztowany. Więc raczej się wszyscy cieszyliśmy i wszyscy z wielką ulgą odetchnęliśmy, że może teraz przyjdzie nam na dyrektora człowiek normalny. I tak się zresztą stało, że przyszedł ktoś zupełnie normalny.